Cześć, witajcie na kanale Family Hiking. Dzisiaj pustynne klimaty, bo jesteśmy na pustyni. Może nie tak stricte na pustyni prawdziwej, tylko jesteśmy w Bukownie, a tutaj jest teren ogromny dawnej kopalni piasku, piaskowni. Praktycznie 1/6 terenu jest pokryta poprzez dawne wyrobiska piasku. Część z nich jest dalej używana, ale dużo, tak jak na przykład ten obszar, po prostu ulega już jakiemuś takiemu przekształceniu. Już tutaj nie jest prowadzone żadne wydobycie i po prostu teren jest zalesiany, jakby zwracany naturze, chociaż widać tą rabunkową działalność człowieka, bo to wszystko, gdzie jesteśmy, nie jest naturalną pustynią. To jest po prostu dawna dziura w ziemi, kopalnia odkrywkowa, kopalnia piasku. Co my tutaj w ogóle robimy, że nas przywiało na pustynię? Słyszeliście pewno o tajemniczych kręgach w zbożu, które ponoć mieli zrobić kosmici UFO i są widoczne tylko z powietrza czy z kosmosu, tak? Okazuje się, że tutaj w Bukownie, całkiem niedaleko Krakowa, są 3 tajemnicze znaki zrobione, wycięte w drzewach, które są ogromne, praktycznie z ziemi są niewidoczne, można po tym przejść, nie mając pojęcia, co to jest, i są widoczne tylko z góry. Naszym celem dzisiaj jest znalezienie tych 3 tajemniczych znaków, stąd też będziemy chodzić, szukać. Oczywiście będzie trochę łatwiej, bo mamy GPS-a, mamy Google Mapsa, jest to widoczne na mapach, więc trochę będziemy się posiłkować, ale chcemy, żeby ten odcinek był takim poszukiwaniem przygód i szukaniem czegoś. No i oczywiście jak dotrzemy już na miejsce tych znaków, to chcemy zrobić zdjęcia im z góry, film z drona. Jesteśmy przygotowani, także będzie ciekawa eksploracja. A tutaj właśnie też lubią sobie jeździć quadami. Także prawie klimat jak na pustyni błędowskiej. Szczerze, chyba nawet lepszy, bo jest to bardzo duże. Piaseczek jest żółty. Klimaty pustynne, tak jak mówiłem. Oczywiście dalej, w dalszej części opowiemy ciut więcej o historii Bukowna, bo jest to teren bardzo przemysłowy, ale ten odcinek nie będzie poświęcony historii, przeszłości czy wydarzeniom. Będzie dużo przyrody, będzie dużo łażenia, i szukania tych tajemniczych znaków. Czy nam się uda? Zobaczymy. Jesteśmy na początku, jeszcze nie wiem. A skąd te znaki w ogóle się wzięły? Czy zrobili to kosmici, czy ludzie? O tym będzie dalej na filmie. Idziemy dalej, szukamy. Jest jeszcze trochę do przejścia, natomiast teren się trochę zmienił, bo odbiliśmy z tej piaszczystej części i weszliśmy bardziej w las i jest tutaj piasek i drzewa. Tak to wygląda. W ogóle dzisiaj gościnnie z nami nasza przyjaciółka Jola, dzielnie nam towarzyszy zamiast naszych dzieci. Pozdrawiamy serdecznie, Jola. Dziewczyny idą trochę z tyłu, natomiast nie możemy bezpośrednio przebić się tam, bo tutaj jest takie jeziorko. W ogóle teren jest niesamowity, bo jest pustynia, piasek, drzewa, klimat trochę jak nad morzem, jakieś rzeczki, jakieś oczka wodne, jeziorka. Tutaj właśnie za tymi trawami, gdzie idę, znaczy obok tego co idę, po prostu jest dość rozległe jeziorko. Nie da się tego przejść suchą nogą, więc musimy je obejść, a znacznik jest gdzieś tam. No dobra, ale zanim tam dotrzemy, to kilka słów o tym Bukownie. Celem takiego wprowadzenia. Bukowno to jest taki region, miasteczko, które tak naprawdę leży w równej odległości między Krakowem a Katowicami.
kiedyś administracyjnie należało do Krakowa, historycznie gdzieś tam od średniowiecza, po wojnie bardziej już do Katowic, no gdzieś wiadomo, jakieś tam może spory też były, natomiast rejon od zawsze praktycznie był przemysłowy ze względu na jakieś kopalnie, wydobycia. Teraz, tak jak mówię, te odkrywkowe kopalnie piasku. Jest tutaj też kilka ruin dawnych młynów, bo po prostu wykorzystywano te rzeczki tutaj w okolicy i były młyny. Na pewno znajdziecie dużo fajnych informacji na temat Bukowna w sieci. Nie o to tutaj chodzi, natomiast naprawdę na wycieczkę blisko Krakowa, niecała godzina jazdy, super polecam. No a teraz wchodzimy właśnie w jakieś szuwary. A do znacznika mamy jeszcze trochę. Oczywiście mniej więcej wiemy, gdzie iść, ale będziemy się posiłkować Google Mapsem, bo ten tajemniczy znak pierwszy z Czech jest widoczny. A co to za znaki? Co one przedstawiają? Kto je zrobił? To będzie dalej na filmie. Krajobraz się nam leciutko zmienił, bo z pustyni weszliśmy w las i już według mapy jesteśmy bardzo blisko tajemniczego znaku. To chyba jest tutaj. On jest ogromny, także gdybyśmy nie wiedzieli, że coś takiego tutaj jest, to nie byłoby szans go zobaczyć. Jeszcze sprawdzę z mapą. Sprawdzasz? No mi się wydaje, że to jest właśnie tutaj. Nie wiemy. To jest niesamowite. To jest tak ogromne, że można po tym chodzić i nie wiemy, czy jesteśmy na miejscu tajemniczego znaku. Gdyby nie Google Maps, prawdopodobnie byśmy go nawet nie zobaczyli, nie byli świadomi, że on tutaj jest. Ale jest tajemniczo. Dziewczyny już chyba znalazły. Co jest? Jesteśmy? Tak. Także jesteśmy na miejscu tajemniczego znaku. I zaraz się okaże, kto to zrobił. Ale trzeba by na pewno, jest to właściwe miejsce. No jest coś to nietypowego, bo w środku gęstego lasu są po prostu wycięte drzewa. On jest największy z nich wszystkich, ale zaraz w narracji powiemy wam więcej. Ale jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, czy dotarliśmy w nasze upragnione miejsce. Do celu wędrówki trzeba wystartować dronem i zobaczyć to ze 120 metrów. Także bądźcie z nami. Bukowno to małe miasteczko liczące około 10 000 mieszkańców. Położone jest w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Katowicami. Jedną z atrakcji są tutaj tajemnicze znaki. 2 z nich można dostrzec jedynie z powietrza. Pierwszym, który odnaleźliśmy, jest kompas z Bukowna, który jest unikatem na światową skalę. Jest to gigantyczny marker o długości 520 i szerokości 100 metrów. Stworzony został dzięki specjalnemu zalesieniu drzewami w taki sposób, aby powstała wielka litera N z jeszcze większą strzałką, czyli oznaczenie kierunku północnego. Ten znak geodezyjny pomaga pilotom i nawigatorom. Jego pomysłodawcą był leśniczy z Nadleśnictwa Chrzanów. W 2000 roku wpadł on na pomysł, aby stworzyć taki znak nawigacyjny na terenie dawnej kopalni odkrywkowej piasku Szczakowa w gminie Bukowno, nieopodal Boru Biskupiego. Największy na świecie znak geodezyjny powstał z posadzenia w odpowiedni sposób brzus, sosen i czerwonych dębów. Powszechnie nazywa się go właśnie kompasem z Bukowna, czy strzałką północy. Najlepiej widoczny jest z lotu ptaka, gdyż jego rozmiar nie pozwala na zobaczenie go z dołu.
Dobra, przyznaję, że z tymi kosmitami i tajemniczymi znakami trochę was podpuszczaliśmy, żeby podtrzymać napięcie w tych filmach, bo jak zobaczyliście na pierwszym, który jest największy i naprawdę musiałem bardzo wysoko polecieć, żeby go objąć, to są znaki zrobione przez Nadleśnictwo tutaj w latach 2000-2006. Jest żadni kosmici, no ale są one ogromne. Jest to pewnego rodzaju atrakcja, no nie każdy o tym wie, bo można sobie gdzieś poczytać na stronach Bukowna, albo po prostu jak ktoś studiuje mapy Google. Wiedzieliśmy o tej strzałce, bo to już nam się kiedyś rzuciło w oczy przy okazji poprzednich wizyt. Natomiast no, nie wiedzieliśmy o jeszcze dwóch istniejących i kolejny, najmniejszy, takie kwadraty zachodzące, znaczy jeden w drugim i kilka wchodzących w siebie, jest gdzieś tutaj. Chyba tam. Natomiast po raz kolejny nie będziemy już tam szli, bo jesteśmy tutaj przy drodze, zaparkowaliśmy samochodem. Jego sobie też zobaczymy z góry. Więc będzie krótkie ujęcie z drona, bo tak jak mówię, celem tego filmu, tej wyprawy dzisiaj jest zobaczenie wszystkich trzech, zeskanowanie ich czy sfotografowanie z drona, z powietrza. A teren naprawdę jest fajny. Te byłe piaskownie robią robotę, bo wcześniej byliśmy po tamtej stronie. Tutaj jest drugi teren i dokładnie widać, że to jest ręką ludzką zrobione, takie równe stoki. Teraz to jest zalesiane, po prostu drzewa są sadzone, ale tutaj były wielkie wyrobiska, kopalnie. No ale żeby nie przedłużać, startujmy. Najmłodszy i zarazem najmniej znany znak, przedstawiający wpisane w siebie kwadraty, znajduje się na skraju zalesień, u zbiegu ulicy Mostowej i Borowskiej. Jako jedyny może być dostrzeżony z ziemi, w dodatku jest najłatwiej dostępny ze wszystkich opisanych obiektów. Być może jego twórcy podczas wyboru kształtu nawiązywali do koncepcji 4 żywiołów Empedoklesa. Z całej trójki jest on najmniejszy, zajmuje bowiem 10 000 m². Ostatni cel dzisiejszej wędrówki to trzeci ze znaków. Tym razem jest to znacznik Jana Pawła II JP2, który chyba, z tego co pamiętam, został zrobiony w 2006 roku po śmierci papieża. O, da się schylić. Jak widzicie, krajobraz się znowu zmienił. Tutaj właśnie widzieliście z góry, jakie to jest ogromne wszystko. Wielki teren tych wyrobisk, ale co ciekawe, piękne tereny, bo mamy i pustynię, i drzewa, i jeziorka, rzeczki. Tu gdzieś w ogóle jakieś są pozostałości dawnych torów kolejowych, gdzie po prostu urobek był stąd zabierany. No ja idę przez taki lasek. Jestem sam, bo dziewczyny już miały dość tego ciągania ich po krzakach i rozbiły sobie po prostu biwak czy kocyk nad wodą i się opalają, no ale ja nie odpuszczę. Ostatni cel, jesteśmy bardzo bliziutko, no kilkaset metrów linii prostej. Muszę szybkim marszem pokonać, aby dojść do tego drugiego z największych znaczników Jana Pawła II, sfotografować to, no i wtedy można odhaczyć, że dzień zaliczony. No, ale jest fajnie, mówię dzisiaj, może bez jakiejś historii. Bardziej chcemy skupić się na tym, co też jest ważne na tym kanale, czyli przyroda, chodzenie, zwiedzanie, piesze wycieczki. To nas kręci. Fajnie, że jest sobota, weekend i pogoda dopisała. O, proszę. Tu jakaś dróżka taka poprzeczna. To są w ogóle drogi pożarowe, nie można jeździć samochodem. Stąd też, no, tylko na nogach.
ale fajnie, bo jest wyzwanie, jest wyzwanie. Także połączę się, jak będę bliżej dochodził. Mam nadzieję, że tam też bez problemów uda się wystartować dronem i zakończyć misję na dzisiaj. No, według mapy to jest to. Teraz właśnie jestem w dwójce. JP i Rzymskie 2. Także dotarłem. Można powiedzieć, cel osiągnięty. Tutaj teren jest już chyba trochę bardziej zarośnięty. No, minęło ile? 17 lat. Ale dalej jest widoczne to równe takie wyciosanie tych drzew czy posadzenie. I to jest dwójka. Druga jest tam, a z tamtej strony ciągną się napisy JP. Także można powiedzieć, cel osiągnięty, no ale żeby była kropka na D, to odpalmy sobie drona i zobaczmy z góry, jak to się prezentuje. I na tym będziemy kończyć tą eksplorację podniebną dzisiaj. Dużo z drona jest, także fajnie, fajnie. Brakowało mi tego ostatnio przy tych wszystkich zakazach i różnych strefach, które odwiedzaliśmy. Dobra, nie przedłużam. Startujemy. Leśniczy nie poprzestał na jednym pomyśle. 6 lat po powstaniu Strzałki Północy wyszedł z inicjatywą stworzenia kolejnego, podobnego znaku w tej okolicy. Tym sposobem w 2006 roku powstał napis JP2. Była to pierwsza rocznica śmierci papieża z Polski, na pamiątkę którego utworzono nowo marker. Napis upamiętniający Karola Wojtyłę znajduje się 2,5 km na wschód od kompasu z Bukowna. Marker ma być dobrze widoczny nawet przez kilkadziesiąt lat dzięki specjalnemu zabiegowi, jakim było otoczenie brzóz olchami. Dzięki tym niezwykłym znakom geodezyjnym region jest popularny wśród amatorów lotów i nawigacji. Znacznik jest naprawdę duży. Zajmuje on około 30 000 m² powierzchni. Wróćmy tymczasem na ziemię, bo w okolicy znaleźliśmy jeszcze jedno ciekawe miejsce. Mimo że pustynia, to udało się nam popływać. Także chcieliśmy pokazać, jak tu jest pięknie. Dziewczyny już są tam. A ja trochę ochłody i co? Dzięki, że byliście z nami na tej eksploracji. Żegnamy się. Jest pięknie w Bukownie. Zapraszamy. Wpadajcie tutaj. Cześć!